Organy władzy państw członkowskich Rodziny Organizacji Narodów Zjednoczonych powinny zniszczyć psychiatrię. Jest ona zalegalizowaną, przeterminowaną zbrodnią przeciwko ludzkości pierwszego stopnia. Ruch mądrej antypsychiatrii namawia władców wszystkich krajów świata do ostatecznego unicestwienia tej wyzutej z człowieczeństwa nauki. Ona zażartowała sobie najpierw z pewnej części, a potem z całego ogółu. Jest ona szczelnie odizolowaną od reszty społeczeństwa spuchniętą kopułą przewlekłego bezprawia. Jest ona obciążona wielką winą zabijania niehumanitarnego, często z opóźnionym zapłonem i maltretowania. Mimo swoistego odizolowania rzutuje na zewnątrz. Jest historycznie rasistowska i homofobiczna. W przeszłości wymyśliła zbrodnicze zaklęcie pod tytułem drapetomania, aby nim niszczyć czarnoskórych niewolników. Według Biblii zdegenerowana psychiatria jest wielką obrzydliwością, która sprowadza spustoszenie. Mateusza 24:15. Również w Biblii psychiatria została opisana jako jedna z głów siedmiogłowej bestii, która otrzymała cios mieczem, została jakby ucięta. Ta głowa bestii o imieniu psychiatria została jakby ucięta, jakby zerżnięta na śmierć, ale potem odrosła. Objawienie 13:3. Sprawdziło się to w ten sposób, że w latach 70. antypsychiatria zniszczyła autorytet psychiatrii, w ten sposób ucięła jej głowę. Ale antypsychiatryczny ruch oporu został zdławiony i głowa psychiatrii ożyła, odrosła. W Biblii Świętej, czyli Piśmie Świętym, jest też mowa o tak zwanym wizerunku bestii. Objawienie rozdział 13. Ten wizerunek bestii to jest połączenie psychiatrii, sądu, policji obywatelskiej, milicji, prokuratury. Narody są zmuszane, żeby oddawać cześć temu obrazowi, posągowi, wizerunkowi przy pomocy właśnie zaklęć psychiatrycznych. W Biblii dalej czytamy, że wywierają przymus na wszystkich, bogatych, biednych, leworęcznych, wolnych, niewolników i nakładają znamię bestii na prawą rękę, czyli znamię robotnicze, albo nakładają psychiatryczne znamię bestii na czoło pod tytułem spektrum autyzmu lub na przykład schizofrenia paranoidalna. Następnie w tej książce objawienia czytamy, że każdy ktokolwiek nie odda czci wizerunkowi bestii będzie zabity, najpierw symbolicznie, finansowo, zniszczony przez tak zwane ubezwłasnowolnienie jako obywatel państwa, a potem zabity bezdomnością, bezrobociem i uśmiercony w obiekcie psychiatrycznym, błędnie nazywanym szpitalem. W Księdze Objawienia rozdział 8 wersety 10-11 opisuje psychiatrię jako wielką gwiazdę, która spadła z nieba na 1/3 część rzek i na źródła wód. Zatruła ludzi i wiele ludzi umarło, bo wody stały się gorzkie. Umarli także pod względem symbolicznym, stali się potworami, ta zbrodnicza nauka wynaturzyła ich z człowieczeństwa. Gwiazda ta płonie jak pochodnia, jest rozwścieczona, imię gwiazdy brzmi Piołun. Jest więc psychiatria morderczą córką smoka, szatana, diabła. Objawienie 13:4. Oddają cześć mu i jego córce. Psychiatria ma wyjątkowo religijny charakter, co jest widoczne w jej nazwie, która oznacza leczenie duszy i jest jednocześnie bluźnierczym imieniem, gdyż pod przykrywką cudownego rzekomo leczenia zabija. Przymuszanie do specjalizacji o takim rodowodzie jest więc równoznaczne ze zmuszaniem do związku wyznaniowego. Stanowi zniszczenie wolności religijnej, czyli pogwałcenie prawa niepadania ofiarą czyichś wierzeń. Jest hermetycznie zamkniętą przestrzenią łamania praw przymusowo uwięzionych ofiar w jej obiektach, w której nie obowiązują żadne normy moralne ani zasady etyki. Stosuje niedozwolone chwyty poniżej pasa. Jest elementem systemu praktykującym wyzysk finansowy. Jest wielomiliardowym oszustwem. Stanowi zarabianie miliardów na śmierci wielu milionów. Zostaje zdemaskowana jako przemysł zadawania swoim ofiarom niehumanitarnej śmierci z opóźnionym zapłonem. W przeciągu 200 lat swojej działalności psychiatria mogła tak zabić 100 milionów albo nawet 200 milionów przypadkowych ludzi we wszystkich państwach świata. Co roku psychiatria morduje około 10 000 osób elektrowstrząsami. Ten zbrodniczy proceder również został przepowiedziany w Biblii. Czytamy tam: dano im władzę nad 4. częścią ziemi, aby zabijali przez dzikie zwierzęta ziemi. Objawienie 6:8. Do tych pozbawionych skrupułów dzikich zwierząt ziemi zaliczają się też psychiatrzy. Nie jest ona oczywiście dziedziną medycyny, ale przez zdecydowaną większość jest błędnie, mylnie rozumiana, pojmowana jako gałąź medyczna i tak nazywana. Swoje ofiary, błędnie nazywane pacjentami, poddaje nadgorliwej społecznej kontroli i inwigilacji władz. Jako nauka biologiczna przymusza ona do eksperymentów biologicznych, ale nigdy nie medycznych. Jej zbrodnicze zaklęcia, błędnie nazywane diagnozami medycznymi, są zatajaniem prawdy i zeznaniami nieprawdy. Robione w pośpiechu ich ręczne opisy tworzone są po obserwacji osób, którym uprzednio wstrzyknięto środki odurzające.
Psychiatrię tworzy sztab niegodziwych osób o usposobieniu bestialskim, bandyckim, zdradzieckim, podstępnym, są bezwzględni i pozbawieni wszelkich skrupułów. Psychiatrzy, błędnie nazywani lekarzami tej specjalizacji, są grupą ludzi, która najbardziej niesprawiedliwie i wybiórczo ocenia innych. Psychiatria maltretuje swoje ofiary. Ona powstawała w reżimach totalitarnych, antyliberalnych, antydemokratycznych, autorytarnych i taki też w niej zachował się odizolowany ustrój. W ujęciu symbolicznym jest psychiatria wyjątkowo niezwykle skomplikowanym, złożonym złośliwym nowotworem z przerzutami. W przepisach praw państw jest nieudolną, wyuzdaną próbą połączenia sprzeczności, których z natury logiki nie daje się połączyć. Nie jest mądre próbowanie reformowania tej nauki, ale zanegowanie i odrzucenie w całości. Psychiatria ma wygórowane poczucie swojej inteligencji. Ma w sobie moralnie niedozwoloną, etycznie zakazaną i niemożliwą do pojęcia sprzeczność, kura czyli terapia i leczenie oraz kustoda czyli opieka i areszt. Psychiatria odwołuje się do prostactwa, prymitywizmu rodem z piaskownicy, samolubstwa, egoizmu, niewiedzy jej historii, nieznajomości jej przeszłości oraz do najbardziej wyuzdanych instynktów natury ludzkiej zarówno jeżeli chodzi o jej oprawców, ale także niektóre ofiary. Psychiatria od początków swojego istnienia jest manipulowana polityką, bo jest elementem bestialskiej władzy. Wymyślane przez nią pojęcie nieistniejących chorób tzw. psychicznych jest narzędziem ciemięskich, brutalnych represji, prześladowań ze strony władz w stosunku do ewentualnych przeciwników politycznych aktualnie panujących lub osób krytykujących tę władzę. Jej związki chemiczne błędnie nazywane lekami, lekarstwami są nazywane substancjami psychotropowymi albo psychoaktywnymi, są ukryte w różnych tabletkach lub wstrzykiwanych płynach. Psychiatria przymusza swoje ofiary do tych śmieci, które powodują różne objawy, mają one pewne działanie biologiczne, ale nigdy nie medyczne. Te substancje nie tylko, że niczego nie leczą, ale niszczą organizm człowieka. Powodują choroby metaboliczne, nowotwory, mogą trwale oszpecać, powodując np. rozbieżnego lub zbieżnego zeza oczu. Jak wykazują badania z 2007 roku w Niemczech, przyspieszają zgon od 24 do 36 lat. Celem przemysłu śmierci nie jest więc upiększanie czy uszczęśliwianie na siłę ani leczenie lub terapia, tylko oszpecenie, okaleczanie, zniszczenie, a ostatecznie zabicie. W jednej minucie psychiatria zmienia się ze zwykłej, kameralnej prostytutki w symboliczną, krwiożerczą, despotyczną, apodyktyczną, nieprzewidywalną, nieobliczalną bestię, symbolicznego pedofila, który osacza. W oszukańczy, zakłamany sposób przekształca problemy natury moralnej, etycznej, społecznej w psychiatryczne, mylnie pojmowane jako medyczne. W sensie symbolicznym jest psychiatria nekrofilią. Symboliczne zwłoki zabitych społecznie ofiar profanuje ciosami poniżej pasa. Tak jak dzikie zwierzęta ciskają ścierwem na wszystkie strony, tak samo, podobnie ona traktuje swoje ofiary, a potem patrzy się tępo jak kaczka. Psychiatria jest metaforyczną dwubiegunową, a nawet wielobiegunową pedofilią. W nieprzewidywalny sposób pulsuje, polaryzuje i manipuluje zaklęciem diagnozą jednej tej samej ofiary w zależności od potrzeb na przemian, nazywając ją bardzo niebezpieczną dla siebie lub ludzi z otoczenia, albo aż tak nieporadną jak małe dzieci, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. W wielu przypadkach jest psychiatria także rzeczywistą pedofilią, ponieważ psychiatrzy molestują 30% ofiar, w tym nieletnich i dzieci. Psychiatria jest częścią władz państw, jest narzędziem w rękach aparatu władzy. Antypsychiatryczny, antypedofilski ruch oporu jest likwidowany przez władzę. Funkcjonuje jako parareligia państwowa i niszczy inne autorytety religijne. Psychiatria przypisuje sobie oszukańczo niemożliwe dla ludzi zdolności ponadludzkie, np. bezpośrednie obserwowanie procesów myślenia. Od pierwszych minut niszczy psychiatria życie swoim ofiarom. Jej diagnozy nie powstają neutralnie ani pod wpływem współczucia, tylko silnej dezaprobaty, a czasem nawet nienawiści. Jej diagnozy są stygmatyzacją i ostracyzmem, wymykają się spod kontroli i żyją własnym życiem. Mogą być wzbogacane mitami i legendami dowolnych osób mających styczność z ofiarą. Jako etykiety społeczne te diagnozy mają uwalniać społecznie negatywne emocje. W ten sposób ofiary służą jako zakneblowane i związane worki treningowe dla tak rozjuszonego, nagrzanego społeczeństwa, które spuszcza z krzyża. Psychiatria silnie hierarchizuje, powoduje podziały, nierówności społeczne. Tak wyhodowane pojęcia nieistniejących chorób psychicznych z jej natchnionymi i nacechowanymi opisami jest błędnie pojmowane jako przyczyna przeogromnej liczby niekorzystnych zjawisk społecznych, w tym przestępstw lub wykroczeń. Pokutuje mit pod tytułem: jak wiele chorych powinno być jeszcze leczonych, a nie jest.
Po przymusowym uwięzieniu ofiar przez rządzących pod pretekstem tzw. choroby psychicznej, reszta społeczeństwa jest wprowadzana w błąd i żyje iluzją, w zakłamaniu, że problemy się rozwiązują, co nie następuje przez taką niewygodną eliminację jednostek. Psychiatria demoralizuje, powoduje społeczną znieczulicę, prowokuje brutalizację stosunków międzyludzkich, relacji interpersonalnych, niszczy więzi u poszczególnych członków rodzin, wyzywa, ubliża, nastawia jednych przeciwko innym, namawia do zdrady i nienawiści, ujawniania osobistych poglądów lub tajemnic. Psychiatria sprawia swoją demoniczną mocą, że zwykłe, małe, niegroźne dziwactwa na wolności stają się wielce niebezpiecznymi objawami zaburzeń tzw. psychicznych. W swoich ośrodkach zamkniętych przymusza psychiatria do doświadczeń osoby przypadkowe, także niewinne pod względem prawnym, ale mające na przykład w jej subiektywnym odczuciu tzw. tendencje do izolowania się od innych lub przypisuje sobie zdolności ponadludzkie i ma zaobserwować u ofiar tzw. przyspieszony tok myślenia. Psychiatria łamie prawa podstawowe, niszczy godność i jest pogwałceniem wolności myślenia i sumienia. Zbrodniczo namawia do organizowania procesów sądowych, rozpraw w sądach. Psychiatria, przypisując sobie cechy boskie, ponadludzkie, namawia rządzących, żeby wydawali opinie o tak zwanej niepoczytalności, niezdolności do pokierowania samemu swoim postępowaniem. Psychiatria nakłania władze, aby wydawały orzeczenia o tak zwanym częściowym lub całkowitym ubezwłasnowolnieniu niektórych osób, które mogły też, ale niekoniecznie dopuścić się czynów zabronionych. Psychiatria chce, aby zamiast odbywania humanitarnej kary pozbawienia wolności, więzienia, grzywny lub śmierci, takie osoby były przymusowo kierowane na jej nieokreślone w czasie bezterminowe, często już znęcanie się, poniżanie, przymuszanie do odrażających doświadczeń w jej obiektach, co jest początkowo symbolicznym zabiciem, uśmierceniem z nieregulaminowymi chwytami, ciosami poniżej pasa. Psychiatria jest przyrównywana do krzykliwego, piskliwego małoletniego urwisa, któremu dano naladowaną broń palną i posłano w tłum ludzi. Psychiatria jest morderczą, łajdacką, pedofilską chełbią, złowrogą nimfą. Wydaje nieobiektywne, subiektywne, niesprawiedliwe, krzywdzące osądy. Mało tego, jedne i te same objawy mają być u danej osoby zaburzeniem psychicznym, a u innej nie są, na przykład tendencje do samobójstwa lub samookaleczeń niekoniecznie regułą, że u wszystkich to choroba i tak dalej. Psychiatria zażartowała sobie z ludzkości. Niekonkretne badania, a głosowanie członków Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nad daną kwestią sprawia, że aspekt jest lub nie uznany za zaburzenie. W dodatku krąży opinia, że co jest albo nie jest zaburzeniem, mają określać mody, które stale się zmieniają. Psychiatria zażartowała sobie też z demokracji bezpośredniej. Nie tylko gabinety, ale rozładowane napięcia nad daną osobą powodują jej etykietowanie, stygmatyzację, a w gabinetach jest to potem wszystko spisywane i powielane. Jej zaklęcia, diagnozy i działania mylnie nazywane terapiami często są uzależnione od osobistych poglądów politycznych albo religijnych psychiatrów, którzy często mają nieuczciwe zamiary. Psychiatria wmawia ludziom nieistniejące choroby. Umysł nie jest organem, tylko pojęciem abstrakcji, więc nie może chorować. Psychiatria króluje niepodzielnie w sercach władców i umysłach większości ogółu poddanych niewolników. Wrosła w ich krew i duszę. Uważają ją za swoją despotyczną, apodyktyczną, nieomylną królowę. Oddają jej cześć. Wynosi się ponad wszystko, wszystkich i wszelkie autorytety religijne i inne. Niszczy je, rości sobie apodyktyczne prawo wydawania opinii bez możliwości odwołania się. Oczywiście jest to opisane w Księdze Objawienia 13:3-5 i zobaczyłem, że jedna z jej głów wyglądała na śmiertelnie zranioną, ale ta śmiertelna rana została uledzona i wszyscy mieszkańcy ziemi z podziwem podążają za bestią i oddają cześć smokowi, czyli szatanowi, diabłu, i oddają cześć bestii słowami, mówią, kto jest jak ta bestia i kto może stoczyć z nią bitwę. Dano jej paszczę, mówiącą wyniosłe rzeczy i bluźnierstwa. Psychiatria niszczy znaczenie podstawowych pojęć języka. Robi wodę z mózgu. Wmawia, że osoby, które mają jej parametry psychiatryczne, nawet jeśli robią czyny zabronione dla innych, to nie robią akurat nic złego i dla nich zakazanego. Psychiatria zmienia normalny, naturalny sens słów na nielogiczną, rakotwórczą hybrydę. Chociaż z cielesnego punktu widzenia psychiatrię tworzą śmiertelnicy, to przypisuje sobie ona cechy nieśmiertelnemu Bogu. Robi się panią absolutną czyjegoś sumienia. Bezustannie, bezprawnie mówiąc pejoratywnie, rozgrzesza zbrodniarzy z ich zbrodni przy pomocy właśnie tego pojęcia choroby psychicznej. Bałamuci. Jej bałamucenie można przyrównać do tego, że woda w krew się zamienia, a krew się w smołę przemienia.
Psychiatria namnożyła 10 000 zaklęć, czarów, formułek typu urojenia ksobne, psychiczne, wielkościowe, omamy, halucynacje, mania, psychoza paranoidalna, psychotyczne, objawy pozytywne, negatywne i inne, robi nimi wodę z mózgu, wyzywa ludzi od nich i tytułuje tak ich. Inna sprzeczność psychiatrii polega na tym, że te nieistniejące choroby mające mieć genezę moralną, społeczną, etyczną każe traktować, czyli błędnie ujmując, leczyć przy udziale terminów miar paramedycznych. Jest więc konflikt defektu z poszukiwanym rzekomo remedium. Dzięki temu pojęciu choroby tak zwanej psychicznej aktualnie rządzący mają doskonałe narzędzia, czyli instrumenty do dławienia rebelii, tłumienia rozruchów, zamieszek, strajków, krytyki wyższej, protestów. Inni mogą też otwierać oczy zaślepionym, ogłaszając na przykład, że psefokracja nie jest demokracją, choć jest tak mylnie nazywana i uporczywie, uciążliwie wmawiana, a więc, że nie jest wolnością rozumianą jako bezpośredni udział obywateli w sprawowaniu władzy, podejmowaniu decyzji o sobie. Takie wjeżdżanie na ambicje władzom się oczywiście nie podoba, wtedy rządy mogą poczuć, że grunt im się sypie pod nogami i mogą chcieć próbować takim ludziom zniszczyć życie przy udziale zaklęć psychiatrii. Ostatecznym ich celem jest zniszczenie moralno-biologiczne, a w konsekwencji unicestwienie dosłowne, uśmiercenie. Dawniejsze przypadłości psychiatryczne, np. orientacja homoseksualizmu lub biseksualizmu lub drapetomania rasistowska, przeszły do historii, ale ocalałe ofiary albo rodziny zabitych lub trwale okaleczonych nie otrzymały nigdy przeprosin. Ludzie, którzy są psychiatrią, którzy tworzą ją, nie są zdolni do okazywania skruchy. Rządy nie wychodziły z inicjatywą wypłacania odszkodowań za tortury, zniszczenia biologiczne lub straty moralne czy inne w stosunku do ofiar, których właśnie wyżej wymienione przypadłości przestawały być objawami chorób tzw. psychicznych. Jakiekolwiek osoby, które tworzyły i tworzą psychiatrię, to znaczy, które były i są psychiatrią, nigdy nie będą miały przebaczenia ani nie otrzymają życia wiecznego, czy to w niebie bądź na ziemi. Gdy umrą, są już niczym na wieki. Ich śmierć oznacza, że są synami zagłady i córkami unicestwienia nieodwracalnego. Nie będą mieli przebaczenia ani w tym, ani w przyszłym systemie rzeczy. Nie są to tylko psychiatrzy, ale wszystkie inne osoby, które mając nieczyste pobudki w jakikolwiek sposób, stosując niejednokrotnie symboliczne, pedofilskie prowokacje, mniej lub bardziej pośrednio lub bezpośrednio, celowo, tajnie lub jawnie, w sposób zatajony, z premedytacją lub bez, świadomie, nieświadomie lub mniej świadomie, jednostkowo lub zbiorowo i inaczej przyczyniali się do przymuszania do tej zbrodniczej nauki. Mogło to wypływać z chęci zemsty z ciosami poniżej pasa, zazdrości, zawiści, realizowania dawno skrywanych nienawiści, pogardy, zdrady, nieszczerego ustosunkowania, dyskryminacji, ambitnych pedofilskich intryg. Ich imiona nie zostały zapisane w zwoju życia od założenia świata. Objawienie 17:8. No chyba, że w nielicznych przypadkach jakieś wyjątki wystąpiły przeciwko tej zbrodniczej nauce, poprosiły o przebaczenie ofiary, mówiąc do nich: proszę cię o przebaczenie, że posługiwałem się tą pedofilską psychiatrią przeciwko tobie, że kopałem ciebie już leżącego i zniszczonego tą nauką zbrodniczą. Prosili ofiary, nad którymi się znęcali, o przebaczenie i nad którymi się pastwili, też błagali o przebaczenie, opamiętali się i zrekompensowali im straty moralne, zniszczenia biologiczne, etyczne, wypłacili odszkodowania, sami od siebie zrobili tę inicjatywę. Psychiatria robi różne pułapki, zasadzki celowo sprowokowane, hybrydowe, a wielu ludzi nie ma mieszkania, ani pieniędzy, ani miłości braterskiej lub bliźnich się obronić przed tym szmaciarstwem i zakneblowani, związani są, niszczeni. Ta zbrodnicza nauka niszczy naturalne, zdrowe więzi rodzinne. Wytwarza rakotwórcze symboliczne pępowiny między ofiarą a członkami rodziny, uciążliwe, ciemięskie, nienaturalne związki. Psychiatria robi w wielu przypadkach przed faktem dokonanym to, co dopiero moralnie powinno być zrobione po fakcie dokonanym lub odwrotnie. Niszczy zasadę domniemania niewinności, kłamliwie prorokuje i stawia mordercze diagnozy. Psychiatria pozwala sobie na niedozwolone moralnie czynności, stosuje niedozwoloną moralnie drogę na skróty w wielu ciągach, czyli przewodach sądowych. Na przykład przed zapadnięciem wyroku prawomocnego w jej sprawie przetrzymuje w areszcie i każe to robić, przymuszając ofiarę do swoich eksperymentów i substancji, zanim następuje, zapadnie wyrok ewentualnie pozwalający jej na te czynności. Robi to, czego nie wolno robić przed faktem dokonanym, co potęguje jej znieważanie kogoś i robienie nie osób pod ludzi w paraleli z niewolnictwem. Pozbawia prawa do uczciwych procesów, gdyż ich wyrok jest z góry przesądzony, pozbawia obrony i możliwości odwołania się, umieszcza w martwej próżni. W Biblii przepowiedziano, że jedni drugich będą nienawidzieć i jedni drugich będą zdradzać. Mateusza 24:10.
Członkowie rodziny wzywają tę naukę, aby posłużyć się nią przeciwko ofierze. Wtedy przyjeżdża tak zwane pogotowie ratunkowe i nie pyta się ofiary, czy czuje się pan lub pani chora psychicznie, bo jeżeli tak, to zabieramy panią, a jeżeli nie, to zostawiamy, tylko mówią, zabieramy cię jak świniaka i się nie rzucaj, bo cię zwiążemy. Czyli na tym etapie mamy do czynienia z pedofilską jatką. Później psychiatria robi szantaże i oszukańcze pedofilskie nabożeństwo w instytucjach, które dają pieniądze z tytułu rażenia tą nauką. Ciągną ofiarę i uciążliwie wypytują, czy czuje się pan lub pani chora lub chory psychicznie, bo jeżeli tak, to dostanie pieniądze, a jeżeli powie, że nie, to nie będzie pieniędzy. A ofiara mówi im, tam się nie pytali, czy czuje się chory, tylko przymusowo brali, a tutaj taka nagle grzeczność, tu też się niech nie pytają, tylko niech mówią, damy ci pieniądze jak świni i się nie stawiaj, czyli na tym etapie nie mamy już pedofilskiej jatki, a oszukańcze nabożeństwo. I tak to może powtarzać się tysiące razy. Przymuszanie do tej zdegenerowanej, narcystycznej, snobistycznej nauki może wymuszać chęć zrzeczenia się obywatelstwa państwa, w którym stosowano ten pedofilski terror, a w przypadku Polski także antypolonizm. W objawieniu 16, 13 i 14 jest napisane: potem zobaczyłem, jak z paszczy smoka, czyli szatana diabła, z paszczy bestii, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych, Światowej Organizacji Zdrowia oraz z paszczy fałszywego proroka, czyli Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wychodzą trzy nieczyste, natchnione wypowiedzi, które wyglądają jak żaby. Te wypowiedzi dokonują znaków, czyli tak jak dzikie zwierzęta ziemi ciskają ścierwem na wszystkie strony, tak samo ta nauka traktuje uwięzione ofiary. Pierwsza wypowiedź: znamie bestii na czoło lub prawą rękę, odrażające zaklęcie, depresja, uległa suczka. Druga wypowiedź: znamie bestii na czoło, dawniejsza drapetomania lub obecna schizofrenia paranoidalna, odrażające zaklęcie, diagnoza jest niebezpieczny, ubezwłasnowolnienie. Trzecia wypowiedź: odrażające zaklęcie, znamie bestii na czoło, spektrum autyzmu. Odrażające nabożeństwo, proszę państwa, wprowadzamy godziny ciszy w naszym centrum handlowym. Psychiatryczny przemysł śmierci jest nieprzebaczalnym ludobójstwem. Powoduje on odrażające wynaturzenia. Osobie tak zwanej chorej psychicznie nie przeciwstawia się osoby tak zwanej zdrowej psychicznie, ale osobę pracującą. Również osobie pracującej nie przeciwstawia się osoby bezrobotnej, ale osobę tak zwaną chorą psychicznie. Psychiatria zostanie zniszczona w sposób spektakularny, co jest opisane w objawieniu 19:20, i pochwycono bestię, a razem z nią fałszywego proroka, który razem w jej obecności dokonywał znaków i zwodził nimi tych, którzy przyjęli znamie bestii, oraz tych, którzy oddają cześć jej wizerunkowi. Oboje, bestia i fałszywy prorok, zostali żywcem wrzuceni do ognistego jeziora, w którym płonie siarka. W Księdze Objawienia 6:12 napisano: słońce stało się ciemne jak czarny włosiany wór, cały księżyc stał się jak krew. Jest to symboliczny opis uwięzionych ofiar psychiatrycznych, którym psychiatria zniszczyła bezpodstawnie wolność i radość życia. Ta sadystyczna, despotyczna, narkotyczna, naćpana, mordercza nauka znęca się nad ofiarami, narkotyzuje ich i robi im wodę z mózgu. Z tego też względu są tak zatruci i zdezorientowani tym odrażającym fetyszem, że nawet nie rozróżniają dnia od nocy.